Cześć, ja jestem Rawszys i witam was w pierwszym odcinku z serwera TibiaIdle.com. Co to za serwer? Ja sam całkiem niedawno w ogóle nie słyszałem o czymś takim. TibiaIdle.com to jest przede wszystkim Tibia 8.0, czyli cofamy się do 2007 roku. Plus do tego jest tutaj dodatek z gry Idle, czyli tak zwanych klikaczy, nie wiem czy gdzieś tam Clicker Hero i takie duperelesy graliście, oczywiście to zupełnie inaczej wygląda. Tutaj klikamy w expa, możemy tutaj expić manualnie, of course, jest to Tibia 8.0, realna mapa. Są tutaj dodane różne przeróżniste questy, ale też możecie trenić na offline. Wiem, że to może dziwnie brzmieć, no ale w realnej TV mamy offline trening, a tutaj mamy również do tego expienie dodane. Mamy różne roomy na różne przedziały. W tym odcinku zobaczycie moje pierwsze kroki na tym świecie. Proszę o wyrozumiałość, również jest to pierwszy odcinek z Open Tibia. Zobaczymy, jak to się przyjmie na kanale. Generalnie bardzo dużo ludzi na streamach mówi o różnych serwerach. Ja, nobem jestem, nigdy nie grywałem na odsach. Teraz może czas zacząć poszerzyć swoje horyzonty i zasięgi na różne odsy. Tibia Idle na pierwszy rzut wlatuje. Zobaczmy, jak to się gra po prostu. Po prostu zalogowaliśmy się, wchodzicie w TibiaIdle.com, tutaj raczej nie muszę tłumaczyć wam, jak założyć konto i postać, to jest po prostu banalne. Wybierzmy sobie tutaj outfit, co mamy do wyboru? Klasyka w sumie, klasyka. No to co, jesteśmy knightem, bądźmy zwykłym, klasycznym rycerzem. Akurat będziemy czerwonowłosym, nie, czarnowłosym, blondwłosym. Niech będzie blondwłosy rycerz. Nigdy nie mam głowy do tego, buty czarne, tutaj niech będzie białe, biało z czerwonym i żółty łeb. W sumie wyglądam jak nob, ale dobra. Jesteśmy w mieście Thais, tutaj już kogoś mamy. Jest to serwer PvP, 8 level. W sumie miasta nie będziemy przeglądać. Wow, ja tutaj widzę, jak tutaj fajnie przechodzą te piętra. W realnej TV tego nie ma. Zobaczmy, jak wygląda Idle Hunt. Tutaj mamy jakieś teleporty. Przetestujmy. Dobra. Jesteśmy. Mamy tutaj depozyt. Już zdążyłem wyczytać i zdążyłem się rozeznać. Po każdym huncie w depozycie pojawia nam się loot, więc nie musimy tego zbierać w żaden sposób. Możemy kierować postacią z Androida i również ze strony internetowej. Ze strony internetowej będziemy mogli podglądać sobie, jak wygląda nasz hunt oraz będziemy mogli stawiać sobie postać na tym huncie. Jest to naprawdę mega ułatwienie. Plus do tego jeden hunt trwa 8 godzin. I można również, są itemy w grze, które tego hunta przedłużają tam chyba o godzinę nawet. Jeszcze oczywiście do tego dojdziemy za jakiś czas. Tak zaczynamy hunta. Jesteśmy na trollach i expimy. Żeby wam zobrazować, jak wygląda hunt ze strony internetowej. Ja akurat w ogóle zupełnie pierwszy raz w życiu się spotykam z czymś takim. Ile nasz hunt będzie trwać? Po 8 godzinach należy się przelogować lub po prostu zacząć kolejnego hunta. Hunt na trollach jest w 100% darmowy. Kolejne hunty, które chcecie zaczynać, to są tam przykładowo od 15-20 poziomu. Na 20 poziomie trzeba 300 golda mieć przy sobie i tak dalej, i tak dalej. Dochodzimy do kolejnych spotów. Jest tutaj oczywiście pac i fac. Na facu mamy spoty do 60 levela, na pacu oczywiście lecimy troszkę wyżej. Widzimy od razu, ile czasu będzie trwać hunt. Możemy sobie odświeżyć, ile minut do kolejnego levela. Widzicie, na zwykłych trollach, mając 8 poziom, wbijamy level w 29 minut, czyli to nie jest jakieś mega zajebiste tempo wbijania tych leveli. Wydaje mi się, że wbijając teraz na trolle Abedendriel, na luzie wbijecie tego expa szybciej, ale tutaj chodzi o tą prostotę. O Idle tutaj na pewno jest największe parcie właśnie po to, żeby w ten sposób expić, ale normalnie również możecie iść na mapę, sobie poexpić, zebrać team i się po prostu pobawić w Tibie 8.0. Gdzie tych ludzi nawet jest całkiem sporo na świecie. Nawet sami zauważyliście, że jakieś tam 8 levele gdzieś tam się przebijają pod samym Thais. Plus kolejna rzecz, next lot. Za 2 minuty odświeżymy. Za minuta 39 już będziemy mieć lota. Możemy coś zlocić, ale nie musimy, wiadomo, jak to bywa. Jeśli coś zlecimy przez te 8 godzin, wszystko będziecie mieć w depozycie. Widzicie tutaj plus jakieś bariery, ile expa na godzinę, ile procent, M-level, skille i tak dalej. Plus do tego nasz ekwipunek. My akurat wyjdziemy sobie z tego expa, nawet coś tam ciutkę wbiliśmy. Mamy już 90%, ale po prostu ruszamy się na mapie. Czemu ja się ruszyć nie mogę? O! Ruszamy się na mapie i wychodzimy. Ja również tutaj mam ustawione sobie w kliencie na bieganie na wsadzie. Enter tak samo działa.
Ja gram w klasycznie. Mamy tutaj trolle od pierwszego poziomu. Od 10 mamy Rotwormy, plus do tego mamy napisane, ile mamy expa na godzinę. 6k expa na godzinę. Szaleństwo to nie jest, no ale nic nie robicie tak naprawdę, wbijacie expa. Tutaj macie od 15 dwarfy soldy, cyclopy. Lecimy dalej, zwiedzamy dalej. Zobaczmy sobie, jakie tutaj mamy potwory. Demon skeletony. Od którego levelu DS-y są? 25 levela. Skeletony, wywerny, dragony. Spoko opcja dla leniwców. Ale akurat ja tutaj chciałbym zrobić jakiegoś questa, takiego stricte zrobionego pod tego odsa. Ale wiadomo, no będziemy musieli wbić troszeczkę levela. W tym odcinku na pewno tego nie będzie oczywiście. Chciałbym w komentarzach zobaczyć, co sądzicie o tym i czy robić jakąś taką krótką, casualową serię na luzie. W sumie lubicie oglądać gameplay w moim wykonaniu, więc może gameplay na tym serwerze też nie będzie najgorszy. Mamy tutaj od 60 Giant Spider i o czym mówiłem, Entry Price 12 000 golda. Trzeba mieć przy sobie, żeby wejść tutaj na 8 godzin, plus do tego uważajcie. Jeśli wyjdziecie stąd wcześniej i tracicie tego golda, to warto o tym pamiętać. Mamy hyderki. Wow, od którego levela? 80 level hydra. DL. Oj, mocne te potwory tutaj są. A jest coś na... Bo o właśnie, zapomniałem dodać. Przechodząc przez tą barierę, tutaj raczej barierę, przez te kratki, to wchodzimy na teren dla paca, czyli po prostu już jesteśmy lepsi od innych. Mamy paca, tak jak to w realnej TB jest. Pac to takie typowe stricte demo, ale też można sobie pograć. Prost Dragony widzę, który level? 105, 50k wejście, czyli nie jest to wszystko tak za darmo. Oj, co to jest? Aha, czyli są miejscówki, które są dostępne w jakimś tam okresie. Bayer, spoko, coś innego. DL mamy, widzieliśmy, zobaczcie ile tutaj osób stoi. Masakra, battle lista, czekajcie. Wow, tutaj, a jeszcze jest pewnie, jeszcze jest podziemie, gdzie są ludzie. Bardzo dużo ludzi w ten sposób sobie biega. Zobaczmy sobie, jak wyglądają podziemia. A, czyli klasyka. Hero, Elder, Beholdery, stare, 30 level. Tutaj mumie od 40. Hero, klasyka. Tych ludzi jest naprawdę bardzo dużo tutaj. Behemoty. Ale jak na razie nie ma nic dla takich leszczy, jak ja jestem. Stone Golem. O, Stone Golem od którego? Do 40 levela? A nie, Warlocki, dobra. Warlocki mamy. Nightmary, czyli Poi. Poi questik. Mamy tutaj jakiegoś konia z czapeczką. Maga. Demony. Dobra. Dobra, zobaczmy jeszcze sobie, weźmy sobie na ostatni poziom. Na dole zobaczmy, jakie tam jeszcze mobki będziemy mogli spotkać. Bo zapowiada się fajnie, ciekawie. Choć w sumie mnie ta Tibia 8.0, kiedy ostatni raz ja grałem w Tibia 8.0, z tego co ja pamiętam, to na pewno mantów nie ma. A czy dalej, czy jest dodana inkwizycja i tak dalej? No nie wiem. Dobra, mamy Bograidery, które również są dostępne kiedy? Aha, tak samo, są w innym okresie. Meduzy. Co tutaj jeszcze mamy? Gazli Dragony. I tutaj w sumie nie widać. Nie widać co mamy, czyli te miejscówki będą albo update, albo okresowo. W sumie no nie wiemy, gramy tutaj od chwilki, więc przekonamy się. Wychodzimy, lecimy do depozytu, zobaczyć jak depo wygląda. W sumie przydałby się tutaj teleporcik, żeby szybciej do depozytu trafić. Ale dobra, idziemy do depozytu, choć zanim do depozytu wejdziemy, to jeszcze mamy coś po prawej stronie tutaj. Również widzę, bo mamy od razu z automatu odkrytą mapę. Jak pobierzemy sobie klienta ze strony, klienta na Androida również ze strony pobieracie. Niestety nie jest w sklepie Google. Mamy tutaj... O, dworce od pierwszego poziomu, czyli tak jakby taki zamiennik troli. No dobra. A czemu ja stąd nie mogę wyjść? Dobra, wyszedłem. Mamy zamiennik troli dworce dla paca. Mamy również od 20 levela mumię. Wiadomo, lepsze przedmioty z niego będą lecieć, więcej sobie zarobimy. Ancient Skaraby od 55 levela. Serpenty na pacu. Kłary. Sporo tych potworów tutaj jest. Również po prawej stronie. I co tutaj jest? Coś będzie, czyli sądzę albo update'ik, albo jakiś evencik. Zobaczymy, przekonamy się. Skorygujcie mnie, plus do tego w komentarzu widzowie napiszcie, ilu was jest z tego serwera, bo może już dawno widzieliście. Gdzieś tam kiedyś na streamie ktoś mi pisał o tym serwerze, ale wiecie jak ja podchodziłem zawsze do odsów, że raczej mówiłem nie teraz, może kiedyś, a teraz w sumie uważam, że warto rozszerzyć swoje community o
również graczy z odsów. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Wchodzimy w depozyt na dole. Tutaj co jest za teleport? O Boże, będziemy musieli wracać. Dobra, to nie wchodźcie w te teleporty, jeśli nie chcecie iść na expa, to po prostu jest przyspieszenie w tamtą stronę. Będziemy musieli wrócić. Dobra, no nie wiedziałem, no widzowie, no nie wiedziałem, skąd mogłem wiedzieć, że tędy będziemy wracać. Dobra, wracamy, zobaczymy, jak te depozyty wyglądają i plus wyjdziemy sobie do Depot Highs. Zobaczyć, ile ludzi jest faktycznie w samym mieście, bo wiadomo, tutaj na expach widzicie, bardzo dużo ludzi jest, ale to oczywiste jest to, bo walicie X loga i sobie stoicie 8 godzin. Są tutaj jeszcze jacyś sprzedawcy. O, mamy Rashida. Tibia 8.0, no to raczej jeszcze nie było. Słuchajcie. A nie, to trzeba w kanale Trade pisać. Sell Plate Armor. Raczej do Rashida nie Plate Armor, czyli w sumie piszemy ręcznie. No to ciekawie, w starym stylu. Będzie trzeba się przyzwyczaić. Depozytów jest tutaj naprawdę dużo. Skrzynek. Kolejny Rashid. Jean. Czyli pohandlujecie. Można w sumie sobie popatrzeć, pobawić się w bezdomnego, może jakiś ciekawszy ekwipunek gdzieś tutaj znajdziecie, ktoś może wyrzucić. Jakbyście chcieli bić mace'ami, to może sobie zmienić. Ja akurat właśnie założyłem rycerza, jakbyście nie zauważyli, powinienem o tym powiedzieć na samym początku. Kolejnego Rashida mamy, czyli że jakby było dużo ludzi kolejkę, to byśmy mogli sobie obczaić w dół. Słuchajcie, ataku 15. Dobra. Poison Dagger ma więcej ataku. Już mamy upgrade'ik ekwipunku. Pierwszy. No i Rashid, no to te podstawowi sprzedawcy, żeby móc sobie pohandlować, nie biegać po mapie jak głupek. Więc wszystko fajnie jest na miejscu i jest łatwo, choć mimo tego, że jest łatwo w ten sposób, to mnożnik expa, lota i skilli jest tutaj razy 1, czyli można powiedzieć, że aż tak do końca łatwo nie jest. Dobra widzowie, wchodząc w ten teleport, wracając, będziemy w mieście. Zobaczmy sobie w depozycie, ile osób wygląda. Mam nadzieję, że nikt nas tutaj nie ubije, bo jest to serwer PvP. Także należy uważać. No zobaczmy. Są domki, to zdążyłem o tym wyczytać. Wszystkie komendy macie na stronie internetowej. Czary macie od razu z automatu. Kupione, wykrzyknik Spills. I wszystkie czary wam się tutaj ładnie wyświetlają. Spoko opcja. Już widać, że to jakiś chat. Ma domek, Warriors Guild Hall, Donor, Ons. Fajne domki. Wszystkie tekstury stare możemy sobie przypomnieć. No i jest depo. Jest depot hajsowe. No akurat no dużo ludzi tutaj nie ma. No to w sumie wracamy i stawiamy tego harka sobie na expa. Wbijemy trochę expa i zobaczymy co dalej. Ja plus do tego postaram się specjalnie dla was troszeczkę informacji również więcej zgromadzić. To takie moje pierwsze spojrzenie na ten serwer. Generalnie normalny serwer, plus te idle, coś zupełnie nowego dla mnie. Również wyczytam na stronie, boty są tutaj nielegalne w żaden sposób. GM-owie o to walczą, żeby tych botów nie było, żeby używać tego idla, jeśli się chce, a jeśli chce się normalnie grać, to gramy normalnie. No to w sumie idziemy sobie na hunta, puścimy harka sobie na dworce, poekspimy chwilę, może sobie po prostu później pozmieniamy te spoty, że jak zauważę, że wbijemy 15 level, to pójdziemy na 15 czy tam 10 i tak dalej, więc w sumie w ten deseń sobie to zrobimy. Do tego, kochani, chciałbym pokazać wam, jak wygląda, możemy wystartować wchodząc tam na dworce, plus do tego tutaj mamy, którego hara mamy i na czym możemy expić, możemy z poziomu strony, wystarczy, że się wylogujecie przykładowo w świątyni, żeby nie było battle. Bierzecie, macie wszystko do wyboru i koloru, to w sumie co wam pokazałem, również macie tutaj na stronie. Wejdźmy sobie na dworce, nie wiem w sumie czym to tam będzie się różnić, ale przypuszczam, że może lepszy lot. Wpisujemy nasze hasło do konta i klikamy Start Idle. Oj, no, działa, zadziałało 8 godzin, 4 minuty, będziemy na dworcach, Venom Sniperach, na ostatnim streamie również tutaj biegaliśmy w realnej TB biegać, więc wbijemy kolejny level, pewnie się przelogujemy dalej i później dogram kolejną część, co tutaj jeszcze można odkryć i zobaczyć, także
Widzimy się za chwilę. Jesteśmy po kilku godzinach expa offline, tak to sobie nazwiemy i mamy tutaj checklot. Możemy sprawdzić co zwyciężyliśmy na tych dworsach. Było to, no nic specjalnego, jeden spear. Także zalogujmy się teraz do gry. Tą chwilą wbiliśmy tutaj sobie 11 poziom, stamina, nie ma limitu. Jeśli macie chęci, to możecie grać od rana do wieczora. Zobaczmy, czy serio faktycznie jest ten loot w naszej skrzynce depozytowej. Jest jakiś tam plecak, no i mamy, o, w sumie super. Mamy do tego wszystkiego 300 golda plus spear. A nie, to jest Reaper Lens. Dobra, kurde, ale raczej snoob. Jaki spear? To zostawimy, może ktoś będzie potrzebował. My akurat sobie swordzikami bijemy. Plus do tego jest pewnie skrzynia, ale to pewnie w kolejnym odcinku, oczywiście jeśli seria się przyjmie, trzeba mieć 20 poziom. Ja akurat nie będę jeszcze kończył odcinka, najważniejsze informacje, kilka porozmawiałem sobie z Godem i sytuacja wygląda tak, są tutaj wszystkie realne questy z TB 8.0 plus masa własnych i ciągle dodawanych nowych questów, średnio co 2 miesiące jest update. Inkwizycji nie ma z racji tego, że to jest od Tibia 8.0, Inkwizycja została dodana z Tibiem 8.2, ale te itemy są również porozłączane, porozbijane na inne questy. Wszystkie inne dodane questy macie tutaj w bibliotece. Od 45 levela jakaś broń, która ci daje jedną dodatkową godzinę, trynienie expa. Kolejna rzecz, również na helmet, na MPA, który również daje tam jakieś bonusy, 90 level, Paladin Armor, naprawdę tych zadań kilka jest dodanych, no i wiadomo, klasyka Banshee, Poquest, Annihilator, wszystko jak w realnej TB. Kolejna rzecz, taka rozjaśniająca, serwer jest PvP, ale tylko i wyłącznie na realnej mapie, tutaj gdzie jest idle, gdzie możemy sobie expić offline, to nie ma tutaj PvP, tutaj możecie sobie biegać, siedzieć spokojnie, nikt tutaj na pewno na was cię nie odpali. Kolejna rzeczą, na idle nie padniecie spokojnie, czyli spokojnie sobie expicie, paść można grając w normalny sposób. Następnym takim mega ułatwieniem jest Bless Statue, czyli statuetka, gdzie kupujemy sobie wszystkie blessy, jest ona w hajs, tam gdzie można kupić na realnej TB blessy, plus do tego addon system w Karlin, nieopodal depo, możecie zagadać i rozkminić, zobaczyć jak wyglądają tutaj addony, więc jest kolejna rzecz fajnie pokazana i fajnie dodana do tej gierki. Następną rzeczą jest reset światów, reset na odsach, jest to bardzo popularne, kiedy populacja się zmniejsza, kiedy ludzie przestają dopłacać do odsa, zazwyczaj właściciele resetują serwa, wiadomo, jest to oczywiste, nikt nie będzie dopłacał, tutaj resetów nie ma i nie będzie, tak mi napisał admin, jedynym warunkiem jest to, że jeśli kiedyś ten serwer zacznie się wyludniać, to może powstanie nowy, a później na zasadzie realnej TB te stare będą łączone w jeden świat, czyli Hary na pewno wam nie przepadną, plus do tego taka ciekawostka, serwer stoi już od 5 miesięcy. No i na sam koniec specjalnie dla moich widzów, wszyscy ci, którzy wpiszą w komentarzu, przykładowo, niech nie będzie, że z Żyną od Maxi Gashiego, bo akurat robiłem research i wpadłem na jego odcinek, po prostu napiszcie gram i wasz nick, na przykład gram, Tibia, idle i wasz nick, na około za kilka dni, pewnie w niedzielę, czyli dzisiaj mamy piątek, w niedzielę wieczorkiem, może na streamie, nie wiem czy będzie odcinek, wylosujemy kilka osób, które zdobędą pac na 10 dni. A jaka to będzie liczba, to będzie niespodzianka. Także drodzy widzowie, mam nadzieję, że tego typu odcinek wam się spodoba, przedstawiający ten serwer. Ja tutaj zostawiam sobie tego Hara dalej na ekspionko. Zobaczymy, jak wam się spodoba ten pomysł. Czy coś takiego w ogóle was jara, ja sam nie wiem, a wiecie, na streamach wiele rzeczy ludzie piszą, że z jednej strony chcieliby, żeby grać na ocach, inni nie i wiadomo, wszystkim się nie dogodzi, także napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, ja stawiam Hara dalej na ogarnianie expa, no i pewnie za jakiś czas, jeśli wszystko będzie dobrze, no to jakieś kłeściki poogarniamy, także trzymajcie się, dziękuję za uwagę, no i do zobaczyska już niebawem na kolejnym streamie odcinku, dziękuję, pa pa, yo!